Wczoraj był cały dzień zachmurzony. Tak się zbierało na burzę, gdzieś błyskało z lewej, z prawej strony. Trzeba było nawet przez chwilę przeczekać pod takim zadaszonym miejscem. O, chwilę pokropiło, tak że mieliśmy szczęście, bo nas nie zmoczyło. Dzisiaj za to jest ładnie, słonecznie, choć nie bardzo ciepło. Około 20 stopni, lekki wiatr. A my jedziemy południową stroną Isikula, największego jeziora w Kirgistanie, słonego. Niektórzy nazywają go morzem kirgiskim. No i wygląda jak morze. Ciekawostka, niedokończona budowla, jakiś kompleks religijny, coś podobnego miało tutaj powstać, jak jest w Chałpanacie. Dokładnie na czym to polega, to nie wiem. Jak doczytam, to wam powiem. Tak, tam jest symbol zoroastriański, nie? No to też nie jestem pewna, co to jest. Ale też jest meczet. Tak, jeszcze chciałem powiedzieć na marginesie, że jedziemy tą drogą. Jest taki umiarkowany ruch, ale jak już jeżdżą auta, to ta droga nie jest autostradą, przejeżdżają bardzo szybko. Często kierowcy w ogóle nie dostosowują prędkości do panujących warunków. Dla nas jest to troszkę niebezpieczne, bo nieraz mijają dosłownie o metr, nawet trochę bliżej. Wydaje mi się, że to wynika trochę z tego, że Kirgizi od niedawna prowadzą samochody. Świetnie opanowali jazdę konną, ale jakby ta motoryzacja do tego kraju przyszła dopiero jakieś 20 lat temu, pewnie z upadkiem Związku Radzieckiego. A taka masowa motoryzacja, że każdego stać na samochód, to dzieje się od kilku lat. Stąd ten ruch, stąd oni słabo jeżdżą, szybko jeżdżą i stąd jest tak dużo po drodze takich pomników, że ktoś tam zmarł. Tak, jest ładnie dzisiaj, tylko wietrznie. Niestety mamy pod wiatr. Nie bardzo mocny, ale zawsze pod wiatr. Jesteśmy właśnie nad Isikulem w ośrodku jezuickim i dzięki gościnności ojca Remigiusza mamy dzisiaj do dyspozycji taki oto ponton. I właśnie z nim idziemy na plażę i będziemy go testować. I kamizelki, jakbyśmy się poprzewracali, jakby była duża fala. Jakbyśmy nagle już nie umieli pływać. Tak. Także życzcie nam powodzenia. No i w ogóle... Pokaż ten ośrodek jeszcze. Tak, słuchaj, trochę teraz będzie pod słońce, potem go jeszcze pokręcimy. To są tyły. To są tyły, od drugiej strony jest front, to wam potem może pokażemy, jak wrócimy z plaży. Mieliśmy dzisiaj jechać, ale w sumie stwierdziliśmy, że jeden dzień odpoczynku się nam należy. A tak naprawdę i tak mamy trochę swoich rzeczy jeszcze do ogarnięcia. A tutaj przynajmniej można przy stole usiąść, normalnie komputer rozłożyć i coś tam porobić. A teraz idziemy na plażę. Tak to wygląda. Tu jest siedzisko. To jeszcze ustawimy dokładnie. Tu jest jakiś sznur.
Tak, Dorenda postanowiła, że płyniemy do Czałpanaty, na drugą stronę jeziora, jakieś 70 km, ale po porządnej kolacji i porządnym śniadaniu będzie mieć siłę. Tak, bo jadłam 2 porcje. Patrzę na drugi brzeg, to się robi coraz bliżej. A tutaj się za to trochę oddalamy. O no tak, teraz brzeg widać, a przed chwilą jeszcze nie, ale to chyba bardziej zależy od chmur. No i tak, można się tutaj po prostu odpoczywać. Kurczę, takie ładne góry. Zwariowała! Wykopała mnie. Kręcisz? Tak. Co? Nie wygląda mój tyłek jakoś źle. Nie wiem. O, widzisz, bez liny. Udało się wrócić. Choć nie było to łatwe. Co robisz? O, skóra schodzi. Upaliłam się kiedyś za bardzo. Że kamizelka dobrze działa, faktycznie dobrze utrzymuje. No ale do pływania tak się nie nadaje. No jest to kamizelka ratunkowa, jakby się gdzieś ponton wywrócił czy coś, żeby dopłynąć do brzegu. Nawet wejście do pontona jest trudne, chyba że jest na to jakaś specjalna technika, żeby jakoś to zrobić łatwiej. Dama! Jak cię chciałem za małego palca tylko. No, tak, widzisz, czy brakuje właśnie tego, żeby Tak. się tam złapać. Ale jak robisz to nie zupełnie z boku, tylko trochę z przodu, to wtedy można sięgać. Też Brawo, można poprawić. udało ci się. Możemy płynąć do brzegu. Zdaliśmy egzamin. Dobijamy. Widzicie, wczoraj się kąpaliśmy w jeziorze, bo było tak ciepło, a dzisiaj musimy robić przysiady, żeby nie zmarznąć zanadto. Tak. Bo niestety pogoda się troszkę zepsuła. Widzicie po tym stawku, czy cokolwiek to jest, że jeśli to widać, że całkiem spory deszcz. Że siedzimy sobie na przystanku, w zasadzie stoimy, bo jak widzicie, ławki już zostały zdemontowane, żeby może na przykład, żeby nie spać. No, może tak. Może tak. Jest 11 stopni. Jest 11 stopni, no. Ale od 4 ma być już słonecznie. A jest Jeszcze druga. 2 godziny. Jeszcze 2 godziny, tak. Więc może się doczekamy. Jesteśmy za to blisko Karakula, bo jakieś, ile tam zostało? 15 km czy 14? No było 50, tak? 55 chyba tam do centrum. Aha, a już przejechaliśmy prawie 39. Tak. Tak. Uwaga, żeby nogi nie skręcić. No, i kolana. Tak, patrzyliśmy na mapę, do granicy nie mamy daleko, są 2 drogi, jeszcze którą pojedziemy to zobaczymy, bo to zależy od tego, czy będzie asfalt na nich, czy nie będzie, czy na jednej będzie, czy na obu, czy na żadnej. A to tam pogadamy z ludźmi dalej. Ale bardzo prawdopodobnie jutro już dojedziemy do granicy. Tak, prawdopodobnie dziś może być Albo gdzieś pod granicą. ostatni nocleg. Także dobrze, bo zostało nam 70. Ile zostało nam kasy? 50? 70... Nie, było 70. Było 70. Wydaliśmy... 4 na pomidory. No, coś koło 50 zostało. Jakieś 2 złote. 2 złote na 2 dni. Ponad 2. Tutaj sobie na przystanku zrobiliśmy przed chwilą przerwę i zastanawialiśmy się, co dalej robić, bo cały czas pada deszcz, jest zimno, nieprzyjemnie. 15 km do następnej wsi. Wcześniej chcielibyśmy się rozbić, ale nie mieliśmy wody.
Ale tutaj jest stacja benzynowa, tam poprosiliśmy o wodę, a pani zaproponowała, że możemy spać w tym budynku tu za mną. Wulkanizacja tu jest. Jest warsztat, ale chyba nieużywane. Różne maszyny, rzeczy tutaj stoją, opony. A tu z tyłu jeszcze jest ten pokój, gdzie Maciek właśnie sprząta. Tak, właśnie. Trochę pylnie tutaj. Jest tutaj trochę pyłu, brudu, ale zaraz będzie ok. Było pełno siatek i innych śmieci, a to Tak. już sprzątaliśmy. Zaraz to wszystko w jeden kąt pozmiatamy i tu będziemy spać, a chyba gdzieś tu będziemy gotować albo No, jakoś tak. ogólnie rowery tam stoją. Tak. Jest tu przyjemnie ciepło, pod okno jest nawet światło i prąd, więc możemy podładować telefony. Tak, spaliśmy w warsztaciku. Tutaj rozłożyliśmy na podłogę namiot, bo no, zamiataliśmy, ale wiadomo, że trochę było jeszcze brudu, więc tak lepiej. A tutaj patrzcie, ciekawie zrobiona takie drzwiczki, to są sceny, to jest po prostu klatki z filmu. Estetyka truda i производства. Da, tak się nazywa, tam gdzieś Można film oglądać. znaleźliśmy tytuł. Tutaj na stole, gdzie normalnie się pracowało, zrobiliśmy kuchnię. Tu gotujemy herbatę. A tu już zrobiliśmy płatki z gruszką i z jabłkami. Proszę. Teraz czekamy, aż się zagotuje woda. I to się ładnie zaparza. O, a rowerki tu były zaparkowane. Jak widzicie, warsztat w pełni wyposażony. Wszystkie sprzęty do naprawy kół, wyważania i tak dalej są. Wanna, gdzie się sprawdzało pewnie, gdzie jest przebicie. Jakby ktoś chciał podjąć tutaj pracę, to ja mogę powiedzieć, gdzie to jest. Można przyjechać do Czeka na pracownika i można robić. To wszystko jest przy trasie, więc jest tu dużo samochodów. Obok stacja benzynowa. Widzicie, świeży śnieg w tamtych górach. To jest, w tamtym kierunku jedziemy, potem skręcamy na prawo i jedziemy dalej na wschód. Dobrze, że zjechaliśmy z tej głównej drogi, bo tutaj od razu jest ładniej i tak. Lepsza nawierzchnia. Mało samochodów, Tak, jest płasko, prawie nikt nie i są jeździ. bardzo ładne widoki. W ogóle jakby wczoraj nie padało, pewnie byśmy tutaj spokojnie dojechali i jakie by to były fajne miejscówki też pod namiot, No. nie? Woda. Akurat stąd już nie widać. Jest bardzo ładne jeziorko. Tak, a my będziemy jechać tam na wschód. One się tam bardzo zmniejszą. I tam będzie granica, którą przekroczymy do Kazachstanu. Salam. Lokalny środek transportu. Osiołek. Jak się nam znudzi jeżdżenie na rowerze, to też kupimy osiołka. I zmontujemy sobie taki wóz, postawimy tam rowery. Jak I będzie taka nawierzchnia jak tutaj, to będzie całkiem przyjemna jazda. Tak. Ciekawe, ile taki osiołek w ciągu dnia może kilometrów przejechać. A tam w dole mobilna pasieka. W tych stronach w sumie często się takie spotyka. Krajobraz się zmienił. Pojawiły się lasy. Takie góry przypominające trochę Beskidy, nie? Karpaty. No, Karpaty ukraińskie. A my powoli.
Nie wiem, czy dzisiaj, czy dopiero jutro, ale zbliżamy się do granicy z Kazachstanem. Także opuścimy dziś lub jutro Kirgistan. Ale tak naprawdę nie wiem, bo jest już godzina 16, więc planujemy jeszcze 2 godziny gdzieś dzisiaj jechać. Nie ma sensu za bardzo ciągnąć. I jeśli dojedziemy dzisiaj, to dzisiaj, a jeśli nie, to jutro. A i tak nie wiem, ile tam jest kilometrów. Myślę, że 30 jeszcze. Więc myślę, że bardziej to jest prawdopodobne, że jutro tam dojedziemy. Ale to nie szkodzi, bo tu jest piękna okolica, żeby się gdzieś rozbijać, spać nad rzeką. Są trawy, pola. Naprawdę jest świetnie. I ciepło. Wczoraj wymarzliśmy w czasie tego deszczu. Także dobrze, że pani się zjawiła z propozycją, żebyśmy spali w wulkanizacji. Bo to nam troszeczkę uratowało dupę. Wiadomo, w namiocie też by było, też by się dało, ale tam wszystko ładnie podosychało. Był prąd, można było ładować. O, i widzicie kolejne pasieki. Może tu zapytamy, czy mają wodę. Jeśli tu ktoś jest.